Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj rozwiążemy albo omówimy rozwiązanie zadania domowego. No i rozpatrzymy jeszcze jeden przykład podobny. Więc przypomnę, to zadanie chyba 2 lekcje wstecz było zadane. Mamy na wykresie zależności ciśnienia od temperatury pewien zamknięty cykl termodynamiczny, składający się z 4 przemian: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. Tu strzałeczki zabrakło jeszcze. No i cztery stany, w których rozpoczynają się te przemiany. Oznaczyłem tu A, stan B, stan C, stan D. I jeszcze pojawił się tu stan E, który jakaś wielkość opisująca ten stan E jest identyczna z inną wielkością fizyczną opisującą stan A lub stan D. Potem powiemy, jaka to jest wielkość. No i teraz jak to się rozwiązuje? Zadanie polega na tym, żebyśmy ten cały cykl, również z uwzględnieniem położenia tego punktu E na wykresie, przedstawili w innych układach współrzędnych. Tu w tym przypadku w układzie, w którym na osi pionowej jest ciśnienie i objętość, oraz następny na możliwość, gdy na osi pionowej jest temperatura, na poziomej objętość. Tu już są te rozwiązania, więc nawet je szybciutko jeszcze raz wszystko pokażę. Wy możecie sobie zatrzymać ten film cały, także dla Was to nie ma problemu. Więc jeszcze raz pokażę pierwszy punkt, nawet z nazwami przemian, ale o nich zaraz będziemy rozmawiali. Pierwszy wykres, który musimy przedstawić na wykresie następnym. Ten cały cykl przedstawić trzeba. I następne rozwiązanie. No dobrze. No to jest jak to się robi. Znaczy podamy swój sposób. Pierwsza rzecz to jest nazwanie tych 4 przemian: pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. No, trzeba zobaczyć, jaka wielkość w danej przemianie jest stała. Więc tu pewna podpowiedź. Jak mamy układ, w którym jest ciśnienie i temperatura na osiach, no to wykres stałej temperatury to jest taka linia. Wykres stałego ciśnienia to jest taka linia, równoległa do osi temperatury. A wykres dla stałej objętości to jest linia wychodząca z początku układu. No więc szybciutko możemy stwierdzić, że w przemianie pierwszej na pewno nie jest stałe ciśnienie i temperatura, i ta linia wychodzi z początku układu. Jeszcze raz akurat długopisem. Ta linia wychodzi z początku układu, więc na pewno jest to przemiana izochoryczna. Przemiana druga, no to widać, że stała temperatura jest. Przemiana trzecia, stałe jest ciśnienie. No i przemiana czwarta, też stała temperatura. Czyli już wiemy, że ta pierwsza to jest na pewno izochoryczna, druga to jest izotermiczna, trzecia to jest izobaryczna i czwarta znowu izotermiczna. A teraz jak się ten drugi parametr w danej przemianie zmienia? Więc tak, w przemianie tej pierwszej to jest na pewno przemiana izochoryczna, widzimy to izochorycznej, i teraz co się dzieje z temperaturą? No, idziemy w kierunku coraz większych temperatur, więc izochoryczne ogrzewanie. Przemiana druga, no na pewno izotermiczna, już wiemy. I teraz patrzymy na ciśnienie. Jest coraz do dołu, coraz mniejsze ciśnienie, więc coraz mniejsze ciśnienie, czyli izotermiczne rozprężanie. Bo wtedy się objętość akurat zwiększa. Trzecia przemiana, izobaryczna,
izobaryczna, to już wiemy. I teraz temperatura maleje. Przepraszam. Temperatura maleje, i ponieważ objętość też tej przemianie maleje. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że to jest izobaryczne sprężanie albo izobaryczne oziębianie. Może to byłaby lepsza nazwa. Znaczy sprężanie, jeżeli chodzi o objętość, chociaż tu nie jest, w tym przypadku nie jest to takie oczywiste, ale na pewno jest to znaczy izobaryczne oziębianie, ponieważ widzimy, że temperatura tu się zmniejsza. Więc można i tak nazwać. Jeżeli mówimy sprężanie czy rozprężanie, jeżeli chodzi o zwiększanie lub zmniejszanie objętości, to można to nazwać właśnie sprężaniem, ale może lepsza byłaby nazwa izobaryczne oziębianie. Więc jest w tym kierunku przemiana. No i jeszcze ostatnia przemiana, ta czwarta, już wiemy, że to jest przemiana izotermiczna, bo tu się nie zmienia temperatura. Ciśnienie jest coraz większe, a więc to jest izotermiczne sprężanie. No i teraz próbujemy te 4 przemiany, a jeszcze więcej ten punkt E, który też tu jest istotny. Te linie przerywane pokazują, że pewna wielkość fizyczna z tych 3 ciśnienie, objętość lub temperatura dla tych dwóch punktów A i E, czy D i E jest taka sama. No, w przypadku A i E to jest linia prosta, równoległa do osi temperatury, czyli na tej linii wszystkie punkty mają takie samo ciśnienie, czyli w stanie A i w stanie E musi być takie samo ciśnienie. Trzeba będzie to uwzględnić na tym drugim wykresie. No i teraz punkty D i E leżą na linii wychodzącej z początku układu. W tym układzie taka linia przedstawia punkty czy stany o tej samej objętości, czyli objętość w stanie D i w stanie E jest taka sama. I to musi być to uwzględnione na wykresie następnym. No i spróbujemy teraz, jak to narysować w tym innym układzie. Tu mamy układ, gdzie na osi pionowej jest ciśnienie, na osi poziomej objętość. No to patrzymy. Przemiana pierwsza, pierwsza część to powinien być taki szkic narysowany, jeszcze bez uwzględnienia tego punktu E. Tylko chodzi o narysowanie tych 4 przemian i kierunku tych procesów. No na pewno te kierunki muszą być takie, żeby ten cały cykl, te strzałki, znaczy idąc za tymi strzałkami musimy dojść do punktu początkowego. Więc jeżeli nawet ktoś źle rozpozna kierunek procesu i okaże się, że 2 strzałki prowadzą do tego samego punktu, no to któraś z nich jest na pewno niepoprawna. Więc pierwszy punkt to jest przemiana izochoryczna. No to na wykresie takim, gdzie jest objętość, no to przemiana izochoryczna to jest przemiana obrazowana taką linią. To jest linia stałej objętości. No i mamy właśnie tą pierwszą przemianę izochoryczną. Tu mamy izochoryczne ogrzewanie. No to właśnie, więc narysujemy z punktu początkowego, z punktu A, znaczy przez punkt A przechodzącą jedną izotermę, to jest ta linia, tu nie wiem, czy jest widoczna dokładnie, jedna hiperbola, i przez punkt B przechodząca druga hiperbola, to jest też izoterma. Już wiemy, że im wyższa izoterma, tym wyższa temperatura, czyli wszystkie punkty na tej wyższej izotermie są to punkty, dla których temperatura jest taka sama. Wszystkie punkty, które są na tej niższej izotermie, to są punkty o tej samej temperaturze, ale temperatura na tej wyższej izotermie dla tych stanów jest wyższa niż dla tych stanów na tej niższej izotermie. Czyli ponieważ to jest ogrzewanie, no to idziemy od niższej izotermy do wyższej, czyli strzałeczka jest z góry. Druga przemiana, izotermiczne rozprężanie. No, przemiana izotermiczna na wykresie w zależności ciśnienia od objętości. Wykresem tej przemiany jest hiperbola, właśnie już mamy tą izotermę właśnie. I jest to rozprężanie, czy objętość się zwiększa, czy idziemy w tym kierunku.
Trzecia przemiana izobaryczne sprężanie. No to na tym wykresie izobaryczna przemiana to są punkty o stałym ciśnieniu, tak? Tak będzie lepiej. I sprężanie, że objętość ma się zmniejszać, czy idziemy w tym kierunku, znaczy dla coraz mniejszej objętości, czyli strzałeczka jest w lewą stronę, zgodnie przeciwnie do osi objętości. No i czwarta przemiana, izotermiczne sprężanie, czy objętość się tu zmniejsza, izotermiczne sprężanie. Jak patrzę w kamerę, a w kamerze są bardzo małe te literki. Izotermiczne sprężanie, więc przemiana izotermiczna, więc na pewno izoterma jest, czy hiperbola jest wykresem tej przemiany i sprężanie, czyli objętość ma się zmniejszać, czyli strzałeczka jest w tym kierunku. I na początku powinniście narysować tylko te 4 przemiany, tak żeby ten cykl się zamknął cały, żeby był zamknięty. No i teraz kwestia uzgodnienia tego punktu E. Więc ja podam swój sposób, że wtedy uzgadniamy na razie tylko ten stan E z jednym z tych dwóch punktów, albo D, albo z E. Więc widzimy, że więc ja najpierw uzgodniłem stan A ze stanem E. Stan A i stan E ma takie samo ciśnienie. Więc patrzymy, u nas jest ciśnienie na tej osi, czyli jeżeli mamy ten stan A stan E ma mieć to samo ciśnienie, czy musi ten punkt E leżeć na linii równoległej do osi objętości, czyli na tej linii. Tu znajdujemy stan E. I wtedy, jak już mamy ten stan E, to od razu z tego stanu E szukamy stanu D. Więc patrzymy, co łączy nam stan D i stan E. Leżą na linii wychodzącej z początku układu, w układzie PT są punkty, dla których taka sama jest objętość. Więc objętość musi być tu taka sama. W takim razie, jak tu mamy stan E, to takie punkty o tej samej objętości, tu mamy oś objętości, to są punkty leżące na osi prostopadłej do osi objętości, czyli stan D znajdziemy w tym miejscu. I dopiero jak ten stan D tu znajdziemy, to wtedy dopiero rysujemy tą linię i przedłużamy tą linię. Tak? Czyli pierwsza rzecz to jest narysowanie, naszkicowanie sobie tych czterech przemian, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, jeszcze bez uwzględnienia tego stanu E. Następnie uzgadniamy stan A ze stanem E, potem stan E ze stanem D i dopiero dorysowujemy resztę tych wykresów. Wtedy wiemy, gdzie musimy zakończyć tą drugą przemianę i gdzie rozpocząć tą przemianę trzecią. No i to jest pierwszy wykres. No i teraz to samo na wykresie w zależności temperatury od objętości. No więc patrzymy jeszcze raz. Czyli też raz temperatura na osi pionowej, objętość na osi poziomej. No to pierwszy ten szkic. Najpierw już mamy rozpoznane te przemiany, więc przemiana najpierw pierwsza to jest izochoryczna, druga izotermiczna, potem izobaryczna i jeszcze raz izotermiczna. Więc izochoryczna, patrzymy. Czy na osi gdzieś tu jest objętość? Patrzymy. Jest na osi poziomej jest objętość, więc przemiana izochoryczna to jest przemiana obrazowana taką linią pionową. Tak? Więc ta pierwsza przemiana, tu nawet nie mam tego numerka, muszę tu dopisać. Więc pierwsza przemiana na pewno będzie na linii pionowej. Jeszcze tą strzałką się nie zajmujemy, tylko pierwsza jest pionowa. Potem druga przemiana izotermiczna, no to patrzymy, czy na osiach jest gdzieś tu temperatura, więc przemiana izotermiczna obrazuje to linia prosta, równoległa do osi objętości, prostopadła do osi temperatury, tak? Więc druga przemiana
będzie wzdłuż takiej linii. Trzecia przemiana izobaryczna. Izobaryczna, tu nie ma na osiach, nie ma nigdzie ciśnienia, więc w wykresie zależności temperatury od objętości, jak ciśnienie jest stałe, to przedstawia to linia wychodząca z początku układu. Więc z pewnością trzecia przemiana będzie na linii, która wychodzi z początku układu, czyli gdzieś na tej linii będzie to ta trzecia przemiana. No i czwarta przemiana, jeszcze raz, bo ona już była izotermiczna, więc izotermiczna jest tu temperatura, więc przedstawia to linia prostopadła do osi temperatury. No i teraz kierunki tych strzałeczek. Pierwsza to jest izochoryczne ogrzewanie. Izochoryczne ogrzewanie. Więc już, że izochoryczne, to już wiemy, że prostopadłe do osi objętości, a ogrzewanie, czyli coraz większa temperatura, czy tu mamy temperaturę, więc w górę na pewno. Druga przemiana. Izotermiczne rozprężanie. Izotermiczne rozprężanie. No to izotermiczna, więc już wiemy, że na takiej linii, a rozprężanie, czy objętość się zwiększa, w kierunku coraz większych objętości idziemy, czy idziemy w prawą stronę, tak? Coraz większe objętości są. Trzecia przemiana, izobaryczne sprężanie. To sprężanie w tym sensie, że się objętość zmniejsza, ale może tu właśnie już mówiłem, że można by stwierdzić, że jest to izobaryczne oziębianie. To równie dobrze byłoby, może nawet lepiej by to tak określić tą przemianę, izobaryczne oziębianie. Więc izobaryczne, więc tu nie ma ciśnienia na tych osiach, w tym przypadku wykresem jest linia prosta wychodząca z początku układu, a oziębianie to w kierunku coraz niższych temperatur, czyli w tym przypadku do dołu. Zresztą, no dobrze, na razie jeszcze nie będzie. I ostatnia przemiana, izotermiczne sprężanie. Izotermiczne sprężanie. Więc izotermiczna, widzimy, jest temperatura na tej osi, więc wykresem jest linia prostopadła do osi temperatury. Teraz izotermiczne sprężanie, czyli objętość ma się zmniejszać. Tu jest objętość na tej osi, czyli w kierunku coraz mniejszych objętości, czyli w tym kierunku. I te przemiany muszą ten cykl musi się zamknąć, czy musimy wrócić do punktu początkowego. Gdybyśmy gdzieś tam błąd zrobili przy strzałeczce, znaczy już rodzaj linii byśmy znali, ale którą strzałeczkę narysowalibyśmy w inną stronę, to po prostu byśmy nie trafili do punktu A. Byłoby jasne, że w którym miejscu ten kierunek procesu jest źle oznaczony. Tak? No i teraz również ten sposób, właśnie na początku tylko rysujemy te 4 wykresy, i jeszcze tego stanu S ze stanem A i stanem D jeszcze nie uzgadniamy. I teraz najpierw szukamy tego uzgodnienia stanu S ze stanem A, właśnie stanu A ze stanem E. Więc co łączy? Patrzymy jeszcze raz. Stan A i E ma takie samo ciśnienie. No to zobaczmy, czy na osi którejś jest ciśnienie, ani tu nie ma ciśnienia, czy punkty w układzie TV, punkty o tym samym ciśnieniu leżą na linii wychodzącej z początku układu. Więc już punkt A ustalimy sobie wcześniej, bo z niego zaczniemy rysować wykresy i rysujemy teraz linię przechodzącą przez punkt A i aż do przecięcia tego drugiego wykresu. I już tu będzie punkt E. I teraz nie rysujemy dalej, tylko uzgadniamy stan S ze stanem D. Więc patrzymy, stan E i stan D tu leżą na tej samej linii, mają tą samą objętość, czy stan D i stan E, bo punkty na linii wychodzącej z początku układu, gdzie mamy na osi P i T, ciśnienie i temperaturę, to punkty na linii wychodzącej z początku układu to są punkty o tej samej, czy stany o tej samej objętości.
Czyli ta sama objętość jest w stanie D i stanie E. No to zobaczmy, jak to zrobić. Stan E już mamy narzucony, bo uzgodni się z punktem A. Ma być ta sama objętość, no to punkty o tej samej objętości leżą na linii prostopadłej do osi objętości, więc idziemy do dołu, aż przetniemy tą linię i dopiero jak mamy ten punkt, to przedłużamy teraz tą linię, tą też przedłużamy i te dwie przemiany dopiero rysujemy. Czyli moja podpowiedź, najpierw te 4 procesy z kierunkami tych procesów rysujemy, to będzie szkic, potem uzgadniamy punkt E z jednym z tych punktów, najpierw z punktem A, i potem punkt E uzgadniamy z punktem D i dopiero dorysowujemy resztę tego wykresu. To zawsze działa. To jeszcze raz pokażę te przemiany. Pierwsza, znaczy którą przekształcamy. Potem ta pierwsza przekształcona w takim układzie. Następnie w takim układzie. O, dobrze. No i teraz drugi przykład, ale tu już będę mniej aktywny, troszkę do Waszej analizy będzie. Teraz zaczniemy od wykresu, od tego też zamkniętego cyklu przemian, 4 przemian, ale najpierw zobrazowanego w układzie, gdzie na osi pionowej jest ciśnienie, na osi poziomej jest objętość. No i mamy 4 przemiany. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i jeszcze ten stan E, który ma jakąś wielkość z tych 3 PV i T, taką samą jak w stanie C i taką samą inną wielkość, o tej samej wartości jak w stanie B. To się napiję na razie, bo no i tylko ja tu częściowo Wam podpowiem, więc najpierw to może odczytajmy oczywiście z tego wykresu, jakie to są rodzaje przemian. Więc jak tu mam wykres w zależności ciśnienia od objętości, no to oczywiście linia prostopadła do osi objętości to są punkty o stałej objętości, linia prostopadła do osi ciśnienia to są punkty o stałym ciśnieniu, a tu wyjątkowo punkty o stałej temperaturze są nie na linii wychodzącej z początku układu, ale na hiperboli. To jest jedna hiperbola, tu druga hiperbola. No więc tu już widzimy, że przemiana ta druga i czwarta to są przemiany o stałej temperaturze, więc przemiany izotermiczne. Przemiana pierwsza, no tu jest prostopadła, ta linia jest do osi ciśnienia czy stałe ciśnienie, a przemiana trzecia tu jest prostopadła linia do osi objętości, więc jest stała objętość. Więc to przemiana izobaryczna, izotermiczna, izochoryczna i jeszcze raz izotermiczna. No w przemianie pierwszej zwiększa się objętość, więc to będzie izobaryczne rozprężanie. Rozprężanie rozumiemy w tym przypadku jako zwiększanie objętości. W drugiej będzie to izotermiczna, więc izotermiczne, a teraz też zwiększa się tu objętość, więc izotermiczne też rozprężanie. Przemiana teraz trzecia. Przechodzimy od niższej izotermy od wyższej izotermy do niższej izotermy, a im niższa izoterma, tym niższa temperatura, czyli tu jest to izochoryczna przemiana, ale zmniejsza się temperatura, więc izochoryczne oziębianie. No i przemiana czwarta, wiadomo, że izotermiczna, więc izotermiczne, widzimy, że w tym kierunku proces przebiega, czyli w kierunku coraz mniejszych objętości, więc izotermiczne sprężanie. No i tylko podpowiem, jak wyglądają te 4 przemiany w tych 2 kolejnych tych układach, ale już to uzgodnienie punktu E z punktem A i z punktem, no w tym przypadku z punktem B i z punktem C, to już zostawiam Wam. Czyli jak już te 4 przemiany naszkicujemy i kierunki tych procesów, to
uzgadniamy punkt E z jednym z tych punktów, albo z B, albo z C, na przykład z B, i potem, jak już ten punkt E znajdziemy, to uzgadniamy go z punktem C i dopiero dorysowujemy resztę tych przemian. Wiemy, gdzie one się tam zakończą wtedy. No więc pierwsze. Na tym wykresie, gdzie jest teraz ciśnienie i temperatura, pierwsza przemiana izobaryczne rozprężanie. No to izobaryczna, więc tu jest ciśnienie, więc na linia prostopadła do osi ciśnienia. To jest stałe ciśnienie. Następnie izotermiczna przemiana, temperatura druga, to jest tu temperatura, więc to jest linia prostopadła do osi temperatury, czyli to jest ta druga. Trzecia przemiana to jest izochoryczna, no w układzie tu nie ma na osiach objętości, a ma być stała objętość, to w tym przypadku to jest linia stanów o tej samej objętości, to jest linia wychodząca z początku układu, czyli to mamy tą linię, tą trzecią. Teraz czwarta przemiana, izotermiczne sprężanie, no tu jest temperatura jest na osi tej poziomej, czyli prostopadle do osi temperatury. No teraz kierunek procesu. Pierwsze, rozprężanie, izobaryczne rozprężanie, czyli coraz większa objętość, no to muszę tu jednak przejść do innego wykresu, z innej lekcji jeszcze. Proszę zobaczyć, tu jest jeszcze z poprzedniej tam lekcji przemiana izochoryczna i tu zauważamy, że punkty o większej objętości, tu jest V2 jest większe od V1, leżą tu poniżej. Czyli jak przechodzimy w tym kierunku, to przechodzimy z punktów o mniejszej objętości do punktów o większej objętości, czyli na tej linii objętość jest stała, na tej objętość jest stała, ale tu jest większa niż tu, odwrotnie niż przy przemianie izobarycznej. Tam pod większym kątem, jak był, znaczy linia wykresu, to było większe ciśnienie, a tu przy izochorycznej jest odwrotnie. Czyli widzimy, że jak przechodzimy z tego punktu do tego, czyli od tej linii przechodzimy do tej linii, tu jest większa objętość, tu jest mniejsza, czyli objętość rośnie. Czyli jest izobaryczne rozprężanie. Czyli tu przechodzimy, czy w tym kierunku jest, że ten punkt ma objętość mniejszą niż ten punkt. Bo tu byśmy narysowali linię o stałej objętości i tu linię o stałej objętości. Im mniejszy jest kąt nachylenia linii, tym większa objętość. To jest ten jeden wyjątek. Czyli izobaryczne rozprężanie. Druga przemiana, izotermiczne rozprężanie, czy objętość izotermiczne rozprężanie, objętość też ma się zwiększać, izotermiczna, więc prostopadła do osi temperatury. I też tu mamy jedną linię o stałej objętości, tu druga linia o stałej objętości i już powiedziałem przed chwileczką, że im mniejszy kąt nachylenia, tym większa objętość. W tym przypadku im mniejszy kąt nachylenia, tym większa objętość, czyli ten punkt ma mniejszą objętość niż ten punkt. Dlatego tu mamy rozprężanie. Zwiększa się objętość. Izotermiczna przemiana, ale zwiększa się objętość. Bo punkt C leży na linii prostej o mniejszym nachyleniu niż punkt B. Czyli tu byłaby stała objętość, tu byłaby stała objętość, ale tu byłaby mniejsza niż tu. Trzecia przemiana, izochoryczne oziębianie, więc izochoryczna, tu nie ma objętości na żadnej z tej osi, więc przemiana izochoryczna to jest, obrazują to punkty leżące na linii wychodzącej z porządku układu, i oziębianie, czy w kierunku coraz mniejszych temperatur, czy strzałeczka jest w tym kierunku. I ostatnia przemiana, izotermiczne sprężanie, akurat temperatura jest na osi poziomej,
więc izotermiczna, więc na pewno na linii prostopadłej do osi temperatury, a teraz ma być sprężanie, czyli tu w przypadku też objętość powinna się zmniejszać, więc przechodzimy od tej linii do tej linii, czyli tu się coraz mniejsza jest objętość, albo też sprężanie jako zwiększanie ciśnienia też, to tak samo, czyli idziemy do góry, ponieważ sprężamy, czyli ciśnienie się w tym przypadku zwiększa. No i początkowo te 4 wykresy, 4 linie naszkicujemy. Jeżeli nam się domknie, że idąc wzdłuż tych strzałek dojdziemy do punktu A, to znaczy, że kierunki tych procesów są właściwie określone. No i teraz może jednak uzgodnimy to, co mówiłem, że nie będę uzgadniał, uzgodnimy to. Więc punkt B uzgadniamy z punktem E. Patrzymy, co nam łączy. Punkt B i punkt E leżą na tu linii prostopadłej do osi objętości, czyli punkt B i punkt E mają taką samą objętość. Taką samą, czy stan B i stan E mają, gaz w tych stanach ma taką samą objętość. No to patrzymy. To znaczy, że punkt na wykresie w zależności ciśnienia od temperatury, punkty o takiej samej objętości, tak jak już mówiliśmy, leżą na linii wychodzącej z początku układu. Czyli rysujemy linię, która wychodzi z początku układu, przez punkt B przechodzi, to znaczy, że punkt E musi leżeć na tej linii, więc to jest ten punkt. I teraz właśnie w tym momencie uzgadniamy stan E ze stanem C. No to widzimy, że tu jest linia prosta, tu jest na osi pionowej jest ciśnienie, czy to są punkty o takim samym ciśnieniu, czyli tu mamy ciśnienie, czyli punkt E i punkt C ma być takie samo ciśnienie, więc z punktu E idziemy w kierunku C i wtedy wiemy dopiero, gdzie jest punkt C. Jak już ten punkt C znajdujemy, to możemy narysować resztę, czyli tą część wykresu i ten kawałek wykresu. Czyli najpierw szkicujemy te 4 przemiany, uzgadniamy punkt E z jednym z tych 2 punktów, w tym przypadku z punktem B. Jak punkt E już mamy uzgodniony z punktem B, to uzgadniamy go z punktem C, szukamy punktu C i dopiero rysujemy resztę tych 2 wykresów. No i teraz kolejny wykres w układzie TV. No to spójrzmy. Izobaryczne rozprężanie. Ta pierwsza przemiana. Izobaryczna. No to patrzymy, czy na osi której z tych 2 jest czy stałe ciśnienie musi być, tak? Tu nie ma ciśnienia i tu nie ma ciśnienia. No to wykresem na pewno nie jest pierwszej przemiany linia prosta taka lub taka, ale linia wychodząca z początku układu. Więc pierwsza przemiana izobaryczna to na pewno te punkty leżą na linii wychodzącej z początku układu. To jest gdzieś tu. Druga przemiana izotermiczne rozprężanie, ale że izotermiczna przemiana, tak? To szukamy, czy jest stała temperatura musi być, czy jest temperatura na tych osiach? Jest. Wykresem stałej temperatury jest linia prosta, prostopadła do osi temperatury. O, to jest taka linia. I to jest ta druga przemiana. Trzecia przemiana. Izochoryczne oziębianie. Czyli stała objętość. Czy jest objętość na naszych osiach? No jest tu. Czyli wykresem jest linia prosta, prostopadła do osi objętości. To jest ta trzecia. Objętość jest, czyli stała objętość to jest linia prostopadła do osi objętości. No i mamy trzecią linię. Czwarta przemiana. Izotermiczne sprężanie. No ważne, że izotermiczne na razie. Czy jest stała temperatura, bo izotermiczna, czyli jest temperatura na tej osi, czyli linia obrazująca stałą temperaturę, to jest linia prostopadła do osi temperatury, czy to jest ta linia. Teraz kierunki procesów. Izobaryczne rozprężanie, czy objętość się ma zwiększać. No to patrzymy. Izobaryczna to jest na pewno już wzdłuż takiej linii, to już wiemy, a rozprężanie, czyli ma być objętość coraz większa, czyli strzałeczka jest w górę, ponieważ w dół byłoby zmniejszanie objętości, do góry jest zwiększanie objętości. Tu jest objętość. Druga przemiana.
izotermiczne rozprężanie. Czy objętość się też zwiększa? No patrzmy, izotermiczna to jest prostopadłe do osi temperatury, a rozprężanie, czy objętość ma się zwiększać, czyli strzałka jest w tym kierunku, w kierunku większych objętości. Trzecia przemiana. Izochoryczne oziębianie. No, izochoryczna jest tu objętość na tej osi, więc izochoryczna to jest prostopadłe do osi objętości, a oziębianie, no, coraz mniejsza temperatura, tu jest temperatura, czy w kierunku mniejszych temperatur, czyli do dołu. I ostatnia, izotermiczne sprężanie, czyli temperatura ma się być stała i sprężanie coraz mniejsze objętości. No to patrzymy, na tym wykresie jest temperatura na tej osi, więc stała temperatura to jest na linii prostopadłej do osi temperatury, a sprężanie coraz mniejsze objętości, w tym przypadku to rozumiem w tym sensie sprężanie, więc w kierunku coraz mniejszej objętości, czyli strzałeczka w tym kierunku. No i teraz uzgodnienie, tak jak mówiłem, to byłby tylko szkic tych 4 przemian. Teraz ten punkt E uzgadniamy z jednym z tych 2 punktów, więc na przykład ze stanem B. Stan B i stan E mają taką samą objętość. Stan B i stan E mają taką samą objętość. No to zobaczmy sobie. Stan B i stan E. Objętość tu jest, więc linia prostopadła do osi objętości obrazuje punkty o tej samej objętości, więc idziemy do dołu, aż dojdziemy do tej linii wykresu. I tu będzie punkt E. A teraz uzgodnimy od razu punkt C. Punkt C i punkt E mają takie samo ciśnienie. O, tu jest takie samo ciśnienie. Tak? O, to patrzymy. Tu nie ma ciśnienia na tych 2 osiach, czyli linie, znaczy punkty czy stany o tym samym ciśnieniu to są na linii wychodzącej z porządku układu, czyli punkt E już uzgodniliśmy, więc tą linię przez punkt E rysujemy i aż ta linia nam przetnie tą drugą przemianę, tam będzie punkt C i dopiero jak punkt C mamy, możemy narysować, dokończyć teraz tą 3. przemianę i dokończyć tą część przemiany 4. No i to tyle, więc przeanalizujcie te 2 przykłady i z tego będzie właśnie praca klasowa najbliższa, ale podam instrukcję już później w mailu, tak? Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.